No to witamy Cię, Beata, bardzo serdecznie w naszym podcaście. Niezmiernie jest nam przyjemnie gościć Cię dzisiaj. Jesteś niesamowitą przewodniczką ruchu sportowego. No, będziemy tutaj rozmawiać na wiele tematów, ale chcielibyśmy Cię serdecznie powitać i fajnie Cię widzieć. Bo dawno żeśmy się nie widziały, chyba 3-4 miesiące. Ten czas Tak leci. myślę. Cześć, witam serdecznie. Powiedz, co tam u Ciebie? Dobrze, no już leci trzeci miesiąc, jak jesteśmy w takiej sytuacji, jakiej jesteśmy, ale myślę, że jest to dobry czas, potrzebny wielu osobom. Dużo się dzieje, dużo online się dzieje, co wcześniej nigdy się nie zadziało. Jestem busy jak zawsze, bo myślę, że jak ktoś chce, to znajdzie dla siebie jakieś zajęcie i powiem szczerze, że same pozytywy w tym czasie. Pogoda jest super, co sprzyja ogromnie w ogóle na co dzień w życiu i codzienności, która jest inna niż zazwyczaj. Działamy, trenujemy, spędzamy czas rodzinnie, trenujemy. Potem odpoczywamy i świetny czas. Jest bardzo dobrze, bardzo pozytywnie i dużo się dzieje. Także. Ekstra. No właśnie, bo Beata, poznałyśmy się jakieś 5 lat temu chyba, albo może Chyba nawet wcześniej poznałyśmy się, dłużej. dziewczyny, wiecie kiedy? Poznałyśmy się jeszcze na siłowni w Neis. Tak, jak przypomnę, jeszcze przychodziłyście chyba uczyć zumby, prawda? Tak. Wtedy? No to wtedy, żeście się, poznałyśmy się wtedy. To było z jakieś, powiem wam, 10 lat temu, myślę. 10? 10 lat temu, tak, z tego co ja pamiętam. Tak, 10 lat, przepraszam, nie 10 lat temu. Ja byłam wtedy w ciąży. Tak, bo robiłam z moim wielkim brzuszkiem zumbę. Już nawet pamiętam, jak mi pokazywałyście, że mam już zejść, a ja dalej. Ja nie czułam. Brzuch już był dosyć spory, ale ja nie czułam tego, że jest mi ciężko. Tak? Było tak fajnie, że wtedy się poznałyśmy. Także to było chyba 9 lat temu. Mój synek ma 8, także z jakieś 9 lat temu. Tak, nasze pierwsze spotkanie. Pozytywne. No, na maksa pozytywne. No właśnie, no to powiedz nam, zawsze byłaś aktywna? Odkąd byłaś młoda? Zawsze byłaś w sporcie? Zawsze lubiłaś się... Aż mi utknęło w gardle. Wiecie co, myślę, że zawsze, odkąd pamiętam, w wieku 7 lat trafiłam do klasy pływackiej i tam zaczęłam pływać. Tak? To była klasa pływacka, także pływanie było główną formą aktywności naszej i przez 3 lata chyba codziennie, z tego co pamiętam, mieliśmy takie treningi na basenie, także to już była taka pierwsza forma aktywności. No myślę, że nasze pokolenie w ogóle było bardzo aktywne wtedy. Dużo się działo, całymi dniami na podwórku, ale myślę, że czułam, że mam jakieś zadatki, dlatego że nie trzeba było mnie namawiać. Także to coś się już urodziło. Ogromne poczucie wartości rosło we mnie przez sport. Tak? Także to na pewno był taki zaczątek. Po liceum na studia i tam no niestety na AWF nie próbowałam, sytuacja rodzinna nie pozwoliła mi niestety iść na te studia, które chciałam, a chciałam, naprawdę bardzo chciałam. Też była taka sytuacja, że znajoma chyba, która próbowała się dostać na AWF, a była niesamowicie wytrenowana, fantastyczna gimnastyczka, nie mogła się dostać i to też mnie chyba odepchnęło od tego. Mówię, jak ona się nie może, to gdzie ja mogę, tak? No i nie poszłam na te studia, poszłam na inne, troszkę polityczne, gdzie również było fantastycznie, tak? Bo mieliśmy zajęcia fizyczne w WF. Już na pierwszym chyba roku, z tego co pamiętam, zwróciłam się do wykładowcy od wychowania fizycznego, że ja mogę tutaj poprowadzić grupę. Nie wiem, skąd miałam tyle siły. On tak na mnie spojrzał, mi dał taki, pamiętam, taki jamnik, taki magnetofon, mówi, dobra,
to teraz są takie zajęcia, macie godzinę, proszę, magnetofon, zrób coś z nimi. I pamiętam, że w takiej sali na matach, no nasza grupa była dosyć spora na pierwszym roku. To były studia wieczorowe, 70 osób. Dużo osób nie chodziło na zajęcia wychowania fizycznego ze względu, że po prostu pewnie nie chcieli, nie wiem jakie były powody, ale spora część, pamiętam, była. I z tym magnetofonem, to co pamiętałam z aerobików, czego się nauczyłam, musiałam stanąć przed tymi ludźmi, których dopiero poznałam i zaczęłam skakać. Jak pamiętam ich miny, tata, nie, już nie chcemy, nie chciało mi się, a ja dalej mówię, dobra, skaczemy, słuchajcie, nie poddajemy się, ale tylko pamiętam, jak z minuty na minutę coraz mniej, w końcu stawałam sama na tej sali i był duży śmiech, ale pamiętam, że już wtedy jakieś tam predyspozycje się zaczynały. Siłownia była cały czas, także ruch był cały czas. Ja lubiłam bardzo siłowe rzeczy. Nie ukrywam, że nie lubiłam biegów, lubiłam rower, ale biegów, pływania, nie pływałam dużo, tylko rekreacyjnie. Były to głównie zajęcia aerobowe, toningi, wszystko w tym temacie. No i potem zaczęło się tak, że przyjechaliśmy po studiach od razu po egzaminie po magisterce. Następnego dnia miałam bilet do Irlandii i przyjechaliśmy w 2006 roku. Pracowałam jako kelnerka, myślę, że wszyscy podobnie żeśmy zaczynali. Pojawiła się okazja zrobienia kursu fitness w pobliskiej siłowni, w tym samym miasteczku, w Newbridge. Długo nie czekałam. Najgorsze było to, że nie było tego języka jeszcze, ale siła, która była we mnie, ja nie wiem skąd ja brałam tą siłę, myślę, że ona dalej jest, tylko była jeszcze większa, ona była przeogromna. Ja nie wiem skąd ta moc się wzięła, że ja w ogóle bez zastanowienia się zapisałam na ten kurs. Wiedziałam, że zdobędę zawód i wiedziałam, że będzie dobrze. I pamiętam, że pracowałam na pełny etat jako kelnerka, nogi wchodziły mi, gdzie miały mi wejść. Po tym biegałam codziennie na siłownię i trenowałam, uczyłam się. Powiem szczerze, że mało rozumiałam, tak, z wykładów, które mieliśmy zajęcia przez chyba pół roku, wieczorami w piątki i pamiętam całą sobotę. I między tymi kursami cotygodniowymi mieliśmy trenować i uczyć się, przygotowywać się. No był to kawał roboty, bo przez język, tak? No, bardzo ciężko było o anatomii i tak dalej. Bardzo, że ja przyjechałam kompletnie bez żadnego języka. Ale siła i determinacja była ogromna. No, naprawdę nie wiem skąd to się wzięło, ale chyba jak pasja, która jest w środku, pozwoliła na taki krok. No i kurs zrobiłam, skończyłam nie najgorzej, myślę, że nawet bardzo dobrze, jak na możliwości językowe, ale fizycznie nadrabiałam, tak? Także starałam się wszystko, co można zrobić. Po zdaniu kursu, no, szczęście, nieszczęście, determinacja, jak zwykle poszłam na siłownię i od razu dostałam pracę. Od razu, to było po prostu po zdaniu egzaminów. Ja nie wiem, to chyba w ciągu tygodnia poszłam na siłownię i dostałam pracę na pół etatu, a potem już na pełny etat. No, fantastyczne doświadczenie. Nauczyłam się bardzo dużo, bardzo dużo, dlatego że zostałam od razu wrzucona na głęboką wodę, od razu do nauczania i chyba dzięki temu nauczyłam się, nie kopiując nikogo, swojej metody. Nauczyłam się tego, co potrafię teraz i wiem, że korzystam ze swoich źródeł. Oczywiście gdzieś tam się inspirujemy innymi ludźmi, uczymy się, tak, cały czas, ale myślę, że to było moje, że ja wiedziałam, co ja chcę robić i poszło w świetnym kierunku. Naprawdę siłownia, pamiętam, dobrze prosperowała. Do tej pory ludzie gdzieś tam się odzywają po 12 latach. No, było to piękne doświadczenie. Udało mi się nawet zostać fitness managerem, co było ogromnym, fantastycznym takim przeżyciem, ponieważ ja naprawdę nie miałam tego języka, ale radziłam sobie świetnie. No potem po 3 latach zmieniłam siłownię tam, gdzie się poznałyśmy w Neis.
Tam kolejna historia, inny trening się zaczął, inne możliwości, no i trening, no i tak to się zaczęło. No i teraz tak mniej więcej wyglądała moja wcześniejsza historia. Fascynujące, fascynujące. Że jakoś Co się wydarzyło, że postanowiłaś otworzyć własną siłownię, własny interes? Własny interes. No tak, no rzuciłaś Tak, wszystko, tak. powiedziałaś, kurna chata, teraz ja chcę na siebie dla siebie pracować, samozatrudnienie. Kolejny raz na głęboką wodę, nie? Tak. Bardzo, bardzo głęboką, ale był to czas już po takim doświadczeniu, bo w zawodzie już pracowałam 8 lat i to po prostu wyszło, to było w środku, już krzyczało, już nie mogę pracować dla kogoś. Nawet nie chodzi chyba o to, że dla kogoś, tylko człowiek chce robić swoje rzeczy po swojemu, tak? Nie ma narzuconego z góry, tak jak na siłowniach, no normalne, prawda, że każdy prowadzi jakieś zajęcia i ma od do i tak dalej. Ja czułam, że potrzebuję stworzyć własny program. Znowu wychodzi ten taki, że coś takiego, co ludzie mogą, z czego mogą skorzystać. To doświadczenie, które zyskałam przez te 8 lat, zweryfikowało bardzo wiele. Pokazało, że chcę trenować inaczej, że chcę przekazać coś innego. No, to po prostu krzyczało. Już pamiętam, że ten 5. rok na siłowni już się dusiłam, już się męczyłam, już czułam, że to nie to. Czułam, że jak czegoś nie zrobię teraz, to się wypalę. Znaczy wypalę, że no nie będę dawała z siebie na pewno na siłowni tego, co mogę dać. I czułam, że jak nie ruszę, to będzie źle. A mam od zawsze takie tendencje, że co kilka lat przychodzi we mnie jakaś taka zmiana, transformacja. Czuję tą zmianę, że nadchodzi, że jest cykl, ja to nazywam cyklem 5-letnim, że już jak się zaczyna 5. rok w tym samym, czuję, że jak czegoś nie zmienię i to może być czasami bardzo drastyczna zmiana, no to będzie niefajnie. To po prostu będę w jakiejś egzystencji, gdzie będę po prostu egzystować, że nie będzie to moje. To przyszły rok to już jest ten 5. rok, tak? Wiem, tak, tak, ale myślę, że to może być zmiana pozytywna w naszym klubie dla nas wszystkich, bo my wszyscy się zmieniamy. Ja od zawsze czułam, że nie możemy, człowiek się zmienia, jak się zmienia, to zmienia się całe otoczenie. Nie wiem, czy nie chodzi mi o to, żeby w klubie się zmieniło otoczenie, tylko że my może wprowadzimy nowy program, lepsze nauczanie, tak? Bardziej efektywne dla wszystkich, będziemy inaczej pomagać. Czuję, że jestem już bardziej coachem niż osobą, niż instruktorem, tak? To jest ogromna różnica, że człowiek czuje, że chce edukować bardziej, chce przekazać to, czego się nauczył na swoim doświadczeniu. To jest takie niesamowite i czuję właśnie, że to będzie ten rok. Ten rok również miał być dla nas bardzo odkrywczy. Mieliśmy dużo wyjazdów, tak, mieliśmy jechać na Lanzarote, mieliśmy zrobić fitness camp. COVID akurat w tym czasie się zaczął, także myślę, że to też była już zmiana się zaczęła. Także będziemy na pewno w tym i innych kierunkach szli. No, ta zmiana, zaraz pewnie powiem o tej zmianie, bo to jest duża zmiana. Także. Czyli co, niczego nie żałujesz, to co podjęłaś, zawsze podejmujesz decyzje, a one zawsze prowadzą do czegoś dobrego i nigdy nie żałujesz tego kroku, prawda? Tak, nie, decyzje są pochopne, ale powiem szczerze, że wszystkie decyzje, jak do tej pory odpukać, są dobrymi decyzjami. Naprawdę każda decyzja, którą podjęłam w życiu, jak do tej pory, jest naprawdę successful, że tak powiem. Naprawdę jest dobrą decyzją i uważam, że nie należy się bać. Jeżeli coś człowiek czuje, jak słucha siebie, ja jestem bardzo taka uduchowiona wewnętrznie i staram się iść za swoją intuicją i słuchać tego wewnętrznego głosu. Bez tego byłoby mi na pewno ciężko. Myślę, że wiele ludzi
nie słucha siebie, tak? Widzę, bo rozmawiam z wieloma osobami, które nie mogą znaleźć swojej pasji, swojego ja. Myślę, że może nie spędzili na tyle czasu ze sobą, żeby poznać, żeby słuchać siebie, tak? Słuchają wszystkich wokoło, obserwują, ale tak naprawdę wszystko jest w nas. Ja naprawdę wierzę, że każdy człowiek ma potencjał i jest w 100% pełny. I jedni po prostu potrafią go wydobyć, a drudzy nie są świadomi, że mają w ogóle taki potencjał. Według mnie my w ogóle jesteśmy wszyscy tacy sami. Nie mówię, że każdy ma potencjał sportowy, ale jakiś, tak? Tylko nie idzie ze sobą, nie śledzi siebie. Ja naprawdę wierzę w takie rzeczy. Że to jest. Słuchać serduszka i nie bać się pchać cały czas troszeczkę. Nie bać się pchać troszeczkę właśnie, bo jest taki, na początku jest taki entuzjazm, przychodzi pomysł, okej, dobra, zrobię i z dnia na dzień, jak się już nie działa, to on tak maleje, nie, i jednak ten drugi głos, ten wewnętrzny krytyk zawsze nam tam coś podpowie, nie, no gdzie, tylko dlatego trzeba działać, ja jestem osobą, działam, mniej mówię, ale wydaje mi się, że więcej zrobię od razu. Ja lubię od razu, bo wiem, że jak już tam wejdę, ta głęboka woda mi służy. Tak, jest to okrutne czasami, bo naprawdę tyle łez i tyle wszystkiego. Nie będę ukrywać, że jest to ciężki orzech czasami do zgryzienia, ale działa. Ale działa. W moim wypadku na pewno działa i widzę, tak jak obserwuję, czy znajomych, czy innych ludzi, którzy spełniają siebie, osiągają coś, to są ci ludzie, którzy po prostu wchodzą w to jak najgłębiej i nie patrzą na konsekwencje. Czy to jest dobre? Tego nigdy nie wiemy. Działa dla mnie, myślę, że też działa dla was, że jednak pchnąć siebie, nie zastanawiać się za dużo, nie myśleć o tym za dużo. Ja zresztą wielu moim klientom powtarzam bardzo często, nie myśl, tylko rób. Po prostu nie myśl, tylko rób. Czy wykonują ćwiczenie? Nie myśl. Mówię, wyłącz, to zrób. I wtedy tak, to jest przekonanie, które mnie śledzi, to jest bój się i rób. I powiem wam, że widzę, że przekonania kreują nasze życie. To, jak myślimy, to, czym się kierujemy, jak znamy swoją wartość, to myślę, że tutaj się zaczyna spełnione życie. Tutaj się to zaczyna właśnie. Także tak, to nie żałuję ani jednej minuty podjęcia decyzji. Nie ukrywam, że podjęcie decyzji trwało 5 minut, dlatego że ono już było. Ono już po prostu, ta decyzja już była tak w środku, że pamiętam, rozmawiając jeszcze z Mariuszem, to trwało sekundy, żeśmy znaleźli w ciągu 5 minut chyba budynek, w którym obecnie jesteśmy. Nawet chyba nie patrzyliśmy na inne budynki. Ten otworzyliśmy na stronie, od razu spojrzeliśmy i od razu zobaczyłam kształt. Ja mówię, jedziemy. I chyba następnego dnia od razu już tam byliśmy. Ja tam weszłam i mówię, tak, jest tutaj kupa roboty. Ja na to w ogóle nie patrzyłam. Mówię, wszystko jest do ogarnięcia, damy radę. Damy radę. To się wszystko po prostu ułoży. Kaspian, mój synek, miał wtedy 2 lata. Jest to wiek, gdzie naprawdę wymaga bardzo dużo opieki, tak? Gdzie dzieci chodzą, wszystko zaczyna być ciekawe, zaczynają szybciej chodzić i szybciej, i ciekawsze, i to. Dużo generalnie pracy z małym dzieckiem w tamtym czasie. Ale miałam duży support. Mój mąż bardzo pomagał, tak? On ciągle uczestniczy w tym, co robimy, w tym, co się dzieje, bardzo mi pomaga ze wszystkim, wie, jak dla mnie to jest ważne i mam ogromne wsparcie, także nie jestem z tym sama, co jest ogromnie budujące. Nie wyobrażam sobie inaczej, powiem szczerze, bo myślę, że kawał pracy jest zrobiony również dzięki niemu. Także studio się otworzyło od wejścia, pamiętam, od 1 października 2015, jak dostaliśmy klucze. Remont się zaczął, remont trwał 1,5 miesiąca. Swoimi rękami, to co wiedzieliśmy, to co mogliśmy zrobić i stworzyć, to zrobiliśmy. Mieliśmy znajomego, który nam pomagał.
gdyż był fachowcem, bo pewnych rzeczy byśmy chyba naprawdę nie ogarnęli. Studio było po mechaniku samochodowym, także zapach, nie było tam nic, tak? Kawał pracy, ale warto, no, uśmiech na twarz, żeśmy pracowali z uśmiechem, muzyka, chyba z 5 czy 6 osób pracowało przy tym, znajomi przychodzili, dobra, dzisiaj mamy wolne, pomagamy, ktoś przychodził pomalować, myśmy naprawdę świetna atmosfera, to fundament sam się zaczął już od samego remontu, także widzieliśmy, jak potrafimy razem pracować, jak nasze dzieci małe biegały, bo ja miałam 2-latka, a Mariusz miał roczne dziecko i naprawdę i te dzieci były często z nami. No Kaspian taki, mam jeszcze mnóstwo zdjęć, jak taki umorusany cały od tego wszystkiego w tym brudzie, tam biega, czym się bawi, jakimś młotkiem czy czymś, ale naprawdę świetnie to poszło, otwarcie klubu, ile ludzi przyszło. My generalnie otworzyliśmy klub w miejscu, gdzie w Kilkullen nie znaliśmy tego miejsca kompletnie. Było to nowe, małe miasteczko, bardzo małe miasteczko. Nie znaliśmy tam ludzi. My liczyliśmy na to, że ludzie nas znajdą, że swojego przyciągnie. I tego to jest kolejne przyciąganie, że jakąś wewnętrzną mocą ludzie nas znajdą i przyjdą i z Newbridge, i przyjdą i z Naas, z tych 2 miasteczek, które były obok Kilcullen, że bazowaliśmy na ludziach, którzy już nas znają, że chociaż oni przyjdą. Początki były różne, tak? Bo bywały klasy, że była jedna osoba i to trwało bardzo długo, ale powiem wam, że kompletnie nie straciliśmy, ja bynajmniej nie straciłam entuzjazmu, nawet jak przychodziła jedna osoba i długo, tak? Ale ja wiedziałam, że to jest dla nas członek, member tak silny, że on z nami zostanie. Kompletnie nie było wypłat, byliśmy bez grosza. Ja bynajmniej pamiętam, że nie miałam kompletnie ani jakiejś pomocy, tak, socjalnej, nic z takich rzeczy, tylko bazowaliśmy na tym, co będziemy mieli. Także pamiętam, że teraz nawet na paliwo nie miałam, żeby dojechać do pracy, bo nie zarabialiśmy. I wszystkie pieniądze, tam w ogóle jeszcze nie było pieniążków, naprawdę jakichkolwiek. To ja nie wiem, jak generalnie się utrzymywaliśmy. Właśnie powiedziałaś ważną rzecz, nie zawsze górki, nie? Ale ta pasja, to serce, to było tak. To było tak, że same pewnie wiecie z doświadczenia, że jak się to ma, to pieniądze są efektem ubocznym. One przyjdą, bo są potrzebne, tak? Są potrzebne. To jest normalne, tak, żebyśmy mogli się rozwijać, żebyśmy mogli inne fajne rzeczy robić, no jednak jest to rzecz materialna tylko, ale bardzo ważna w naszym życiu, ale nie liczyliśmy, nie było tak, bo nie było czego liczyć. Naprawdę, kasa, mieliśmy taką małą, pamiętam, kasę taką otwieraną i tam wkładaliśmy te pieniążki za jedną osobę, tak, naprawdę nie było i kompletnie to mi z tego, co pamiętam, to nie przeszkadzało w niczym. Ja w ogóle w jakichś dążeniach, w jakiejś rezygnacji, nawet jedna myśl mi nie przeszła przez głowę, żeby zrezygnować czy coś takiego. Ja po prostu wiedziałam, że to wymaga czasu i że będzie dobrze. Ja się tak cieszyłam, że jedna osoba przychodzi na klasę. Jakbym miała z 30, to w ogóle nie miało znaczenia. Ja zawsze nawet do tej osoby, pamiętam, mówiłam, że nawet gdyby twój cień tutaj przyszedł, to klasa się odbędzie. I naprawdę taka wewnętrzna siła i takie zadowolenie, takie podniecenie, że to u siebie, no to po prostu było nie do opisania, nie do opisania. Ja z uśmiechem ciągle po 5 latach do pracy jeździmy i jest, no teraz już sytuacja wygląda inaczej, tak, ale początek był naprawdę nie lekki, przepraszam, był lekki, bo ja czułam się lekko. On był pewnie ciężki, nie wiem, może jakiś biznesmen by to odebrał, matko by się załamał, tak? Ale nie pamiętam ani jednej myśli, która by powodowała, że zaczynamy wątpić w siebie, że może to nie tak, że może nie tak. Nie wiem, wszystko było tak, jak powinno być, ale to jest w środku, to jest naprawdę cały mindset,
to, co my myślimy o tym, jaką pracę wykonujemy, co chcemy robić, gdzie chcemy być, to jest wszystko. To mi się wydaje, że to jest taki przepis na sukces i naprawdę będę na pewno szerzyć to i zresztą za każdym razem, jak kogoś spotkam, jeżeli ktokolwiek mnie zapyta właśnie, tak jak teraz rozmawiamy, czy się nie baliśmy, czy tak, to będzie zawsze ta sama odpowiedź. Słuchaj, no właśnie teraz w czasie COVID-u bardzo często się rozmawia z ludźmi, oni gdzieś się zatracają, oni gdzieś tracą pasję, tracą motywację do działania, więc myślę, że takie zapalniki są w życiu potrzebne, takie, że to jest to, że wiesz, że to robisz, więc chyba myślę, że teraz jak nigdy indziej trzeba poszukiwać takich możliwości i zapalania się, żeby coś robić ze swoim życiem, czy nawet z fitnessem, no bo wiemy, my jesteśmy aktywni, ale większość ludzi daje sobie czas, jak to się wszystko skończy, To wtedy zaczną. to wtedy zacznę, ale tak naprawdę nikt z nas nie wie, kiedy to się wszystko skończy, więc tutaj message dla wszystkich, że no niestety musimy zacząć coś robić ze swoim życiem, bo to jest coś, co się wydarzyło, nie wiemy, jak to dalej się wszystko potoczy. W sumie to jest dobry czas na refleksję właśnie teraz. To nas tak naprawdę kręci, czego chcemy w życiu, co powoduje, że mamy właśnie mocniejsze bicie serducha i w którym kierunku chcemy iść. Właśnie to jest to, że generalnie ten czas myślę, że pokazuje, że jak ludzie wiecznie na coś czekają, czy to jest ten czas, czy to jest inny. Wiecznie mam wrażenie, że wszyscy na coś czekamy, co się ma wydarzyć później. Kolejne przekonanie, które za mną chodzi, to jest zrób to teraz i tutaj, że ten czas teraźniejszy to jest to, co się odbywa, że ja nie czekam nigdy, co się wydarzy, ja nie czekam, aż samo się w ogóle wydarzy. Ja prowokuję los do tego, żeby się wydarzyło. Ja autentycznie prowokuję los i chyba to właśnie tak mi się wydaje, tak znalazłam też sposób na życie spełnione, tak? Na życie z pasją i zadowoleniem, że nie czekam, tak? Nie czekam, a może ktoś mi pomoże, a może ktoś coś za mnie zrobi. Nie, okej, mam pomysł, dobra, spróbujmy. Jeżeli ja nigdy nie zakładam, że coś nie wyjdzie. To jest kolejna, ja nie zakładam tego. Naprawdę tego autentycznie nie zakładam. Jeżeli już coś robię, to wyjdzie. A jak wyjdzie, jaki będzie tego efekt, to może wyjść inaczej, bo ja może nie oczekuję, że to wyjdzie w jakichś 100%. Nie, ja po prostu wiem, że to wyjdzie. A jak wyjdzie, to się okaże, a co z tego wyjdzie, to też się okaże. Jak gdyby ta początkowa droga pokazuje mi inne drogi. Ja nie mam takiego planu, że akurat za 5 lat będę w tym i w tym miejscu. Chociaż jak opowiem coach, bo skończyłam również life coaching i generalnie podobnie nas uczyli, ale zależy chyba jak to odbieramy. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby zacząć tu i teraz, a COVID jest po prostu dla mnie bynajmniej jest czasem, który może się nigdy nie powtórzyć. Jest to czas na rzeczy, które mogę robić inaczej. Rzeczy, które zawsze robiłam, mogę zmienić tą rutynę i spróbować wprowadzać inną i zobaczyć, czy ona działa dla mnie lepiej. Powiem szczerze, że ten 3. miesiąc już zmienia, są tak ogromne zmiany myślenia w mojej głowie i działania, że ja sama jestem w szoku. Będąc w jednym miejscu, nie wiem, w jednej pracy ciągle i czując, że tam się nie chce być i nie robiąc nic w tym kierunku i czekając dobrze, może za rok coś zmienię, może będę szczera, że wydaje mi się, że to się po prostu nie wydarzy. Czasami drastyczne podjęcie takiej decyzji i wtedy zobaczymy, co się wydarzy. Ja chyba lubię tą adrenalinę. Ja chyba to po prostu lubię. Zrobię, powiem i wtedy zobaczę, co się wydarzy. I jakoś to bardzo dobrze działa. Powiem szczerze, że to naprawdę działa, że dobra, zrobię, rzucę ten kamień i zobaczę, co teraz, czy fala przyjdzie, czy nie przyjdzie. Ona z reguły przychodzi, ona przez każdy krok, który robimy, jakikolwiek, to może być mały krok, ale coś się zmienia wtedy, a jak nie zrobimy nawet mini kroku w kierunku jakimkolwiek,
to niestety jesteśmy tam i możemy sobie siedzieć, płakać i tak przespać życie. To jest właśnie dla mnie, ja naprawdę, ja wiem, że to ja mam taką ogromną świadomość, że życie jest jedno i tak przelatuję przez te palce i widzę, jak dni szybko lecą, tym bardziej jak działamy online, bardzo duży pozytywny i z drugiej strony niepozytywny pożeracz czasowy, tak? Bo fajne rzeczy nam mijają, siedzimy tutaj, nie siedzimy tam. I to też jest takie moje, ja próbuję złapać ten balans, ale przede wszystkim, żeby działać, iść po prostu mały krok zrobić, nie wiem, no COVID to jest fantastyczne, jest ten czas, jest na przemyślenia. Według mnie jest to czas, jeżeli ludzie czekali i mówili, że nie mamy czasu, nie możemy iść na trening, nie możemy jeść dobrze, no to jest ten czas. Teraz. Nie ma innej opcji. No jest to teraz. Chciałam całe życie upiec jakiś chleb, nie miałam czasu, teraz piekę. Chciałam robić własne mleka, robię. Robiłam, ale było tego mniej. Teraz w kuchni spędzamy bardzo dużo czasu, no praktycznie cały czas pomiędzy treningami i przyjemnością. Ale teraz, to jest czas. Bierz go i wykorzystaj i nie czekaj, aż coś się wydarzy. Tak jest. Się śmiejemy, że to jest taki przyjemny kopniak w pupę, ten konwit, że były rzeczy, które gdzieś tam cały czas siedziały w nas i chciałyśmy zrobić, ale teraz właśnie tak jak mówisz, teraz jest ten moment, kiedy już no excuses. Jedziemy. Tak, teraz już nie ma, teraz to jest chyba największy, teraz już naprawdę nie ma wytłumaczenia. Nie ma, już nie ma. Można, tak? I właśnie albo można się załamać i stwierdzić, co się stało. No jest okazja. Dla mnie to jest zawsze taka sytuacja, nowa sytuacja jest okazją do czegoś nowego. I bardzo, bardzo będę zawsze promowała ten tok myślenia, tak? Bo mnóstwo podcastów również oglądam, motywacyjnych, tak? Jest to ogromny dla mnie kopniak. Jeżeli czuję, że mam słabszy dzień i czuję, że dzisiaj nie da rady, dzisiaj się nic już nie wydarzy, ale mówię, no jak? Przecież to jest ten twój dzień. No nie możesz czekać, że jutro się wydarzy. I ja mam naprawdę takie myślenie. I wtedy pierwsze co, to biorę i nie wiem, czy włączam TED Talk, fantastyczne, motywacyjne. I czasami po jednym filmie wstaję i jest nie wiem, jakieś takie wielkie boom. No dobra, nie chciało mi się trenować, bo są dni, że naprawdę autentycznie leń jest taki, ciało boli, nie chce się, czuję się zmęczona. Ale mówię, ale świadomość tego, jak ja się czuję po treningu, jest silniejsza. Nie? Także biorę, ale potrzebuję czasami takiego sposobu, żeby się pobudzić i jest to jakiś filmik, jest to muzyka czasami, no, jakieś takie porozmawianie ze sobą głębsze. Ja uwielbiam się kopać w tyłek. Ja naprawdę uwielbiam, ja to po prostu uwielbiam. To zawsze ta adrenalina u ciebie, co nie? Zawsze. Mega pozytywna. Imprezy sportowe, dlatego brałaś udział i dlatego jak to u ciebie wyglądało? Bo jednak dystans olimpijski, połówka Ironmana to troszeczkę taki wyczyn jest, nie? Jak, szczególnie dla kobiety, tak? Powiesz, z rodziną, z mężem. No to nie jest łatwe, jak to wszystko pogodzić, no i chyba ta adrenalina się tak do tego popchnęła. Czy jeszcze coś? No powiem. No. No dobra, powiem. Co mnie pchnęło? Zwykła ludzka ciekawość. Powiem szczerze, że tak jak na początku mówiłam, że nie lubiłam biegać. Pamiętam jeszcze wiele lat temu, jak Mariusz mnie namawiał, no idź pobiegaj. Ja mówię, wszystko zrobię 4 godziny treningu, zrobię po prostu wszystko, stanę na rzęsach, na głowie, wszystko zrobię, ale biegać nie będę, nie lubię tego robić. Rozmawialiśmy i zaczęłam biegać i nie wiedziałam, że jestem w ciąży wtedy. I zaczęłam biegać i zaczęło mi się podobać, ale że zaszłam w ciążę. Byłam już w ciąży i się dowiedziałam, przestałam biegać, bo jednak nie czułam się z tym komfortowo. Trenowałam jak trenowałam, bo to było moje, ale wprowadzać coś nowego, jak jest się w błogim stanie, to uważam, że to nie jest dobry pomysł. Zresztą zawsze odradzam moim klientkom, żeby nie zaczynały czegoś nowego, czego nie znają, bo organizm może zareagować jak niekoniecznie dobrze. Dlatego przestałam biegać i historia się skończyła z biegami wtedy.
trenowałam, także to, a wracając do zawodów, była to ciekawość. Prowadzimy klub, który w połowie jest fitness klubem, a w połowie jest klubem, gdzie zajmujemy się atletami, triatlonem i tak dalej. Fantastyczna kombinacja, bo wzmacniamy te ciało i atleci mogą lepiej trenować. Także fantastyczna, polecam, polecam wszystkim. Bardzo fajna kombinacja. Zawody. Dobra, wrócę, bo mogę czasami skręcać z tematu dosyć poważnie. Zawody. Chciałam poczuć jak gdyby rywalizację, nie wiem, chciałam poczuć tą adrenalinę, chciałam udowodnić pewnie sobie, że ja potrafię, mimo tego, że aeroby, tak, bieganie, rower na dystansach, no, są wyzwaniem, tak, i ogromnym wyzwaniem czasowym również, tak, i nie dość, że fizycznym, to jeszcze czasowym. Chciałam poczuć to, co ludzie czują. To była moja taka ogromna ciekawość. Chciałam doświadczyć tego, żeby również pomagać oczywiście naszym klientom. Ja byłam raczej w klubie osobą, jestem od toningów, tak, od jak gdyby szerokiej formy rozwoju człowieka pod względem funkcjonalnym, tak, wzmacniania ciała, odżywiania, coachingu, jak się ruszać. Tam jest dosyć szeroki zakres. Triatlon i w ogóle biegi, to nie była to moja rzecz do końca wtedy. Jednak stało się tak, że zacząc przygotowywać się do tego, do biegów, zacząć biegać, zaczęło mi sprawiać to tak ogromną przyjemność. Nawet przyjemność sprawiało mi uczucie zmęczenia. To było jeszcze inne zmęczenie. A że lubię doświadczać, to była to fajna forma takiego pozytywnego zużycia się. Jak już po biegu, w trakcie biegu, człowiek tak czuł, że już więcej nie może, ale da radę. Ogromna satysfakcja jako kobiety. No tego się nie da opisać. Tego, że wyszłam, tak? Przecież mogłam sobie posiedzieć z koleżanką na kawie, tak? Bo moje treningi jak gdyby już były dla mnie taką normą, że ja nie odczuwałam zmęczenia, tak? To już było takie, ja mogłam potrenować 2-3 godziny, 5 klas grupowych, personalne treningi. To jak gdyby na mnie już tak działało, ale ja byłam przyzwyczajona, znałam ten ból, a tutaj było coś nowego, tutaj się naprawdę dużo działo. Co zauważyłam, że jakikolwiek bieg, czy szybki, no może nie, tutaj bym skłamała. Taki powiedzmy średni bieg powoduje, że ja się relaksuję. Ja znalazłam w tym formę medytacji. Bez muzyki, gdzie zaczęłam doceniać przyrodę. Co się zmieniło w moim obrębie, to że w końcu poczułam przyrodę, wiatr, deszcz, zimno. Odkryłam całkowicie inny mindset. Spowodowało to inny rodzaj myślenia. To było niewiarygodne, ale zbudowało to jeszcze większą siłę we mnie. To, że ja mam rozplanowany trening i to, że mimo nawet, nie wiem, kobiecych spraw, ja wstaję i ja idę, tak? Że nawet czułam, że jeżeli nie dam dzisiaj z siebie 100%, ale dam tyle, ile mogę. I to też było dla mnie bardzo ważne, tak? Że czułam, że nie mogę wyrzucić treningu, który zrobię, bo nie był tak, jak ja sobie zaplanowałam. Nie, ja się w ogóle cieszę, że poszłam, bo mogłam najłatwiej zwyczajnie zrezygnować z tego treningu i powiedzieć, no dzisiaj nie, jutro go zrobię. Nie, i to znowu wracam do tego, że nie, on się jutro nie wydarzy, dzisiaj go zrobię. Były treningi, których nie dałam rady zrobić, ale nie było ich też tak dużo. Było dużo łez, bo jednak jest to nowa rzecz, ale jest to dla kobiety, uważam, że jest to fantastyczna forma w ogóle wyjścia z domu, zrobienia czegoś dla siebie, poczucia, że ja mogę, ale to
to nie musi być, nie wiem, takie competition, to nie musi być ciągle walka. To jest walka ze sobą. Czy ktoś chodzi szybciej, czy ktoś lekko robi podbiegi, to jest dla niego, tak? Jeżeli ktoś ma predyspozycje ogromne do trenowania i po prostu uwielbia rywalizację i na maksa cisnąć, super. Ale nie ukrywajmy, że jednak generalnie większość ludzi lubi się ruszać, ale nie musi to być competition, tak? Nie musi być to ciągle walka. I ja na przykład, ja jestem raczej z tych osób, które jeżeli zaczynam pracę z kobietami, bądź z mężczyznami, którzy zaczynają, to zaczynamy naprawdę powoli i budujemy tak silny fundament i zostaje na całe życie, że nie pchamy od razu, ty coś musisz zrobić. Nie, spróbuj i zobacz dzisiaj. Podobało się, co zobaczyłaś, co poczułaś, co poczułeś. Okej, dobra, to zrobimy jeszcze jeden? Dobra, to zrobimy jeszcze jeden. I tak to działa. I u kobiet wiemy jak praca wygląda z kobietami. Są dwie różne, tak, z mężczyznami. Mężczyzna od razu jest sfokusowany. To jest nieprawdopodobne, jak ja widzę ogromne różnice, tak? Także jak na przykład mężczyzna w domu mówi kobiecie, dobra, rusz się, to nie jest tak łatwo. Tutaj już jest odpowiedni coaching do tego. Do kobiety trzeba podejść, z kobietą trzeba rozmawiać i poczuć ją i nie zmuszać jej przede wszystkim. Możesz to zrobić bo każdy to może zrobić. Jeżeli twoja koleżanka to potrafiła zrobić, ty też to potrafisz zrobić. Każdy, tylko zrób po swojemu, nie naśladuj. Zrób to po prostu po swojemu. Nie? Także tak to. Znowu skręciłam pewnie z tematu. Pięknie. A sama impreza, powiedz mi, co czułaś? Czy czułaś taką dumę, czy że coś osiągnęłaś, że to było dla ciebie coś wyjątkowego? No bo nie ukrywajmy, tak jak mówisz, niektórzy adrenalina, niektórzy mają to coś w sobie, ale dla kobiety, szczególnie dla kobiety, tak jak mówisz, osiągnięcie czegoś takiego jest naprawdę nie lada frajdą, więc powiedz, co czułaś, jak przebiegałaś tą linię mety? Jakie nie mety? Mówimy o połówce, czy mówimy o mniejszym dystansie? Bo połówka to jest w ogóle inny temat i mogę go opowiedzieć, bo jest naprawdę bardzo inny, tak? Ale to też znowu pokazuje jakąś inną, nie wiem, jakieś inne myślenie. Bo my sobie tak wyobrażamy, że ten rejs nasz, ten wyścig będzie idealny, ale nie wszystko idzie idealnie, ale jednak robimy to, żeby pokonać siebie, pokonać swoje słabości, tak? Tak. I jednak jest ta satysfakcja, prawda? No jest ogromna. No pamiętam same początki, powiem szczerze, że jedne z pierwszych w ogóle zawodów, dlatego że ja od dziecka nie lubiłam rywalizacji. I wszyscy, pamiętam, wiele osób, czy w klubie, czy jeszcze wcześniej pytało, czemu nie biorę udziału w zawodach. Ja mówiłam, że po prostu nie lubię rywalizacji, bo mnie to stresuje. Może nie muszę? Nie, to było już w żarcie, tak? Żartem zawsze było, no bo ja jestem bezkonkurencyjna, ale tak naprawdę się bałam, po prostu zwyczajnie się bałam, że nie skończę. Wtedy to był chyba jedyny czas, gdzie widziałam inny scenariusz niż zazwyczaj i chyba to mnie najbardziej przerażało, bo ja sobie wyobrażałam, że ludzie, którzy biorą udział w zawodach, to są w ogóle supermeni, nie? Że to są ludzie w ogóle z jakiegoś innego świata, że to są w ogóle, ja nie wiem w ogóle skąd się wzięli. A prawda jest taka, że to są naprawdę zwykli ludzie, którzy normalnie pracują. Nie wiem, jest kilku zawsze zawodowców, pro i tak dalej, ale jest ich tylko kilku. A cała reszta ludzi to są ludzie normalni, zwykli ludzie, którzy lubią sport i lubią jak gdyby robić challenge sam dla siebie. I to pokazało, i dla mnie to było wszystko, że oni są również normalni jak ja, czyli ja nie muszę mieć jak gdyby backgroundu, czyli ja nie muszę mieć jakiegoś zaplecza, żeby zacząć. To było dla mnie niesamowite, tak? Że ja nie musiałam biegać na przykład 30 lat wstecz, żeby teraz wziąć udział w zawodach. Nie, ja zaczęłam powiedzmy 3, 4, 5 lat temu swoim krokiem, swoimi jakimiś, potem już przeszłam na bardziej zaawansowaną formę, ale pokazało mi to, że ja też mogę, że to nie jest i naprawdę jakiś tam nawet dla siebie dobry czas wykręcić. A to już w ogóle mówię, Boże, idą te nogi, dobra, skaczą, dobra. Mówię, ale to na pewno, a ja sobie to mówię, to na pewno mój fitness. I jestem przekonana, że tak, że jednak wzmocnienie tych nóg i tej podstawy, ten core, to wszystko, że to na pewno spowodowało, że szybciej, tak, ja mogłam biegać i gdzieś tam takie różne rzeczy robić.
Zawody, adrenalina, no, stres, bo powiem Wam, że obecnie teraz nie robię zawodów, dlatego że w tym roku, tak, w tym roku aha, no bo jest COVID, tak, w zeszłym roku. W tym roku nie ma zawodów. W tym roku nie ma, niestety tak. Tak, mam swoje zawody. Ja robię ze sobą zawody. Na Zwifcie, nie wiem, na aplikacji, tak? Gdzie jeździmy na rowerach i tam się ścigamy. Ale powiem szczerze, że jestem osobą, która jednak troszkę się stresuje przed zawodami. Nie jest to, ale to jest tylko moje. Dużo ludzi tego kompletnie nie ma i za co jestem pełna podziwu, że kobiety stoją i są wyluzowane i one po prostu startują. Ja może za dużo od siebie wymagam i stres powoduje sama od siebie, że ja to muszę zrobić tak i tak. Ja się nie mogę wyłączyć od tego myślenia, że ja muszę zrobić jak najlepiej, muszę siebie pchnąć jak najmocniej. A przeciętny Kowalski powie, dobra, idę, zrobię zawody, trenowałem, zrobię i super. I to mnie stresuje przed samymi zawodami i chyba dlatego na jakiś czas odpuściłam, bo czuję, że ja muszę sama poukładać ze sobą i opanować stres, który sama sobie wymyślam. Wymyślam sobie, nie wiem, jakieś niestworzone rzeczy. Nie, w ogóle nie wiem, o czym ja myślę, ale serducho mi tak wali, że ja to tak lubię. Naprawdę polubiłam tą adrenalinę i tak dalej, ale mały stresik, który we mnie jest, to jest tylko i wyłącznie w mojej osobie, powoduje, że nie chcę się ścigać, że ja to mogę zrobić, ale żeby to nie były, możemy to zrobić na treningu, ale już nie na zawodach. Pierwszy rok, Tak jak mówisz, to jest takie nasze kobiece coś, że my tworzymy sobie trochę mosty, bardzo się boimy czegoś, co jest tak nieznane, co jeśli to się wydarzy, czy tamto, gdzie mężczyźni są bardziej robię. Nie wierzą w siebie jakoś. Tak. A z drugiej strony, jako kobiety, znowu, jeśli uda nam się to wszystko przemóc i wziąć udział w tych zawodach, doprowadzić się tam do tego miejsca, jeszcze do tej linii mety, to jest niesamowite uczucie, prawda? Myślę, że dla kobiety wyjątkowe to jest po prostu, że potrafiła w ogóle, sama droga, tak, do tego celu jest przepiękna, tak, to znajdowanie tego czasu na te treningi i w końcu ten finałowy występ, to jest tylko już występ, tak, to już jest taka jak gdyby prezentacja tego, ale tak naprawdę ja najbardziej wspominam przed wszystkimi zawodami to całą tą drogę, te łzy, zadowolenie, następnego dnia znowu łzy, zadowolenie i to tak, bo jeden dzień super trening, a jutro będzie bomba. Tak, bomba, tak, klapa, Boże, co się stało? Nie mogę biec, co się dzieje? I taka walka ze sobą, ale naprawdę ta walka, właśnie to buduje, mi się wydaje, że bardzo dużą część na przykład naszego charakteru jako sportowca, że naprawdę tutaj weryfikuję, dobrze, jest tak jak jest, idziesz dalej, robisz, pobudzasz się i znowu jest ta frajda, tak? Że wyjść, ciągłe mam wrażenie, że jako dla kobiety wychodzenie ze strefy komfortu, ciągłe, nieprzerwane wychodzenie ze strefy komfortu, bo obowiązki domowe i tak dalej powodują to, że kobieta nawet jak biegnie, czy robi cokolwiek, myśli o, nie wiem, obiedzie. To jest nieprawdopodobne, to jest po prostu, to była taka jedna moja zmora, przez którą najwięcej chyba łez wylałam, że jejciu, mój synek, to przecież wszystko było dobrze, był w dobrych rękach, przecież to wszystko się fantastycznie działało, naprawdę żeśmy się świetnie zorganizowali z tym wszystkim, ale nadal i to powodowało takie troszkę obniżenie, ale satysfakcja ukończenia treningu, a potem samych zawodów była tak ogromna, że to można fruwać. To jest uczucie, którego się nie da do otrzymania jakiegokolwiek medalu, czy po 5 kilometrach, czy po 2, czy po olimpijskim dystansie jest ogromną satysfakcją. Tak, zrobiłam i stanie, pamiętam jak człowiek stoi, taki jest wyższy, ta klatka jest taka otwarta i taki, ale uśmiech na twarzy, ja mam nawet zdjęcia, które powodują tą taką ogromną satysfakcję.
już teraz możemy iść na frytki. Tak, teraz możemy, nie, żartuję. Polecam bardzo dobre jedzenie, tak, bo my czasami się, w ogóle ludzie zauważyłam, że po zawodach zaczynam źle jeść, co uważam, że tak różnie, zbalansować, coś pomiędzy, nie? Dobra, to tak teraz powiedz, jak odnalazłaś jogę? Jogę. Ona mnie odnalazła. To jest dobry komfort, bo jednak lubisz tę adrenalinę, lubisz ten ból, lubisz ten sweat i to wszystko. No właśnie, jak ta joga, bo teraz to znowuż odnalazłaś siebie w czym innym. Tak. Znowu kolejna zmiana, pewnie 5-letnia czy 3-letnia. Powiem tak, że ja jako największa przeciwniczka tej formy ruchu, naprawdę, jakbym mogła chodzić z transparentem jeszcze kilka lat temu, to pewnie bym była jedną z nich na czele. Joga? A dlaczego? Po co ludzie to robią? W ogóle ja kompletnie nie rozumiałam całej idei tego ruchu, tak? No bo wtedy tak na to patrzyłam. Myślę, że joga przyszła znaczy, tak jak mówiłam na początku, że jakieś tam w środku uduchowienie. Bardzo mnie ciekawiło ten spokój ludzi, tak? To jest coś, co poczułam kilka lat temu, że ja już muszę zacząć szukać spokoju, że treningi, które robią, cały czas mnie buzują i zdałam sobie sprawę, że jak czegoś tutaj nie zrobię, to mogę paść trupem, tak? Bo tego jest cały czas na takim haju, jest to dobre, ale widzę, ja jestem człowiek bardzo zbalansowany. Bardzo balansu szukam całe życie. Jakbym mogła wytatuować sobie coś, to by był na pewno balans, żeby widzieć równowagę w tym wszystkim, bo uważam, że jak nie ma równowagi, to coś, co bardzo nawet kochamy, to może to się bardzo szybko skończyć, że to ma krótkie nogi, tak? Że pewnych rzeczy ciągle nie da się powtarzać, nie? I wtedy z takim myśleniem zaczęłam szukać czegoś i byłam sama ciekawa, tak jak byłam ciekawa triatlonem, tym bólem, tym wszystkim, to tak samo zaciekawiłam się też relaksacją, co było dla mnie kompletnie nowe. Zaczęłam od zwykłego rozciągania, wprowadziliśmy to również do klubu jako forma odprężenia tych ludzi, bo wiedzieliśmy, że mamy dosyć ostre treningi, a gdzie jest ten taki moment rozciągania. Nawet rozciąganie, które prowadziłam na początku otwarcia klubu, było dosyć takie czasami intensywne, bo ja nie potrafiłam się odnaleźć. Tak? Dla mnie musiało, że ten ruch nawet pamiętam przy rozciąganiu ludzie się pocili i było im bardzo ciężko. I minęło 5 lat, tak stopniowo, że zauważyłam, że jednak szukamy wszyscy czegoś innego. Ja się zaczęłam po prostu uspokajać. Joga urazy, kontuzje, które się lekko pojawiły, no bo to jest chyba część naszego życia przy zawodowym trenowaniu. Również pokazały, że bez rozciągania niestety tutaj nici. Jednak, co odkryłam dzięki jodze? Wszystkie moje treningi, które robiłam dotychczas przez całe moje życie, od małego, że tak powiem, zmieniły się. Stały się lżejsze, stały się przyjemniejsze, zakres ruchu się poprawił, moja mobilność i forma wykonywania jakichś ćwiczeń poprawiła się i zaczęła sprawiać jeszcze większą przyjemność. Jak ja już do tego doszłam, to mówię, to jest, mówię, zesłanie chyba od Boga czegoś większego, że to nie jest tylko yoga, że to nie jest tylko stretching, to jest coś więcej, to poprawia moje treningi, sprawia, że ja mam ciało trenując bardziej zrelaksowane, odpoczywam trenując. Ja potrafię w tym momencie trenować, nie wiem, robić sobie ciężary w domu na przykład, teraz w ogrodzie po 2-3 godziny, ale ja mam wrażenie, że ja robię w tym czasie jogę, że to jest tak przyjemna forma, że ja tego nie jestem w stanie opisać. I kolejna fantastyczna adrenalina, pozytywna taka adrenalina, inna, takie spełnienie, taki relaks, że ja nie muszę tutaj cisnąć, a ja ćwiczę super i czuję to następnego dnia. Forma relaksu jest niewiarygodna. Po wieloletnim treningu szyja, barki, tak, no czuje się to napięcie, jak się robi wiele godzin, trenuje się wiele godzin, czy z ludźmi, czy samemu, czy z klientami prywatnymi,
no, czuje człowiek, że zakres ruchu jest spięty, tak? Są dni, gdzie człowiek po prostu ląduje w takiej pozycji. Zmienia się nastawienie do życia, okulary różowe lekko spadają, bo człowiek jest napięty. Ja raczej też należę do tych osób, które tam te formy stresu to nie dla mnie, nie. Ja przez sport zawsze szukałam zadowolenia i tu myślę, że to jest na pewno ta forma. Relaks, odprężenie ciała, oddech. Boże, ile oddech mi dał, naprawił moje gardło, gdzie już traciłam mowę. Oddech, relaksacja, czas dla siebie. I myślę, że tutaj to jest jedna z form, które chyba, jeżeli chodzi o kobiety, to zresztą mężczyzn również możemy robić o każdej porze 10, 15, 30 minut. Im dłużej to trwa, tym wchodzimy w lepszy stan. Mam zły dzień. Generalnie obecnie zaczynam, z reguły moje dni zaczynają się od jogi. Po śniadaniu, bo muszę zjeść śniadanie. Bez tego nie ma opcji. Nawet jestem przyzwyczajona, jak mój syn notorycznie co 3 sekundy wchodzi i na to patrzy i mówi do mnie, gdzie ja próbuję się zrelaksować, ale już się przy tym też relaksuję, czyli też to pokazuje, że nawet jak ktoś jest w pobliżu, można, tak? Bo też mam dziecko i jak kobiety trenują w domu, to niech nie czekają znowu na ten moment, że wszyscy wyjdą z domu, bo on się prawdopodobnie nie wydarzy, a jak się wydarzy, to będzie zbyt sporadyczny, żeby nabrać nawyku. Także fajnie robić coś i nauczyć się, że dziecko jest w domu, że mąż jest w domu, że Bóg wie, kto jeszcze jest w domu, że po prostu zrobić swoje, nie wiem, słuchawki założyć, albo nawet nic, albo się nauczyć takiej formy, ale yoga, w ogóle pilates, tak, wszystkie ćwiczenia rozciągające, nie wiem, uwielbiam animal flow movements, takie odprężają ciało, czyli nasz trening jest bardzo efektywniejszy i na pewno dla kobiety po całym dniu walki z różnymi rzeczami, garnkami, nie wiem, czymkolwiek, to jest to zbawienie. No właśnie, balans, tak jak mówisz, ale myślę, że my wszyscy dojrzewamy do takiej formy. Tak, no, dobrze mówicie, właśnie to jest chyba to, prawda? Nie wiem, czy bym, tak jak miałam kilka lat temu, bym chodziła z transparentem. Co? Po co? Ludzie, chodźcie na siłownię, tutaj jest dopiero trening, ale jaki mindset, myślę, że do pewnego, tak, to trzeba dojrzeć, myślę, że tu, gdzie jesteśmy, naprawdę trzeba po prostu przejść tą drogę. No, nie wiem, czy jest droga na skróty. Jedni szybciej łapią pewne rzeczy, może mają inne doświadczenia, może szybciej zaczęli, a może mieli kogoś, kto im pomógł, nie wiem, rodzice na przykład, nie wiem, może szybciej w tym byli, ale z reguły chyba to jest taki czas, gdzie już przychodzi pewien wiek, człowiek zmienia myślenie, nie? Ale równowaga przede wszystkim, powiem szczerze, że nie wierzę na dłuższą metę w nierównowagę życiową. Nie wiem, co wy na ten temat myślicie, jak wy odbieracie równowagę, bo jest to ciekawy temat. Tak. Poza tym jeszcze wracając do tego, co powiedziałaś, my też dorosłyśmy do tego i to jest niesamowite, bo jeszcze kilka lat temu ja bym była tą osobą, która gdzieś tam na drodze w rogu się chichra, bo nie potrafię się powstrzymać, Tak. bo wszystko dla mnie jest śmieszne, bo jak można trzymać jakąś pozycję i dziwną pozycję, i jeszcze próbować się w tym relaksować, jeszcze głośno oddychać, a teraz same tego chcemy. No. A mogę zapytać, jakie macie wy benefity z rozciągania, tak z czystej po prostu ciekawości, co czujecie, jakie zmiany widzicie też w swoim treningu, nie wiem, w życiu? Tak jak mówisz, bardzo to życie teraz goni, to jest jedno, gdzieś tam ten stres się odkłada, nawet jeżeli chodzi o trening, to gdzieś tam jakieś tam spięcia mięśniowe nam się budują i w pewnym momencie czujemy, że nie jesteśmy tacy, jak byliśmy kiedyś i te momenty, kiedy spędzamy czas na zwolnieniu, na rozciągnięciu, na oddychaniu, to aż czasami mamy wrażenie, że mamy takie gwiazdki przed oczami. Że o kurczę, nawet nie byłam świadoma, że nie oddycham, że po prostu tyloma rzeczami się zajmujemy, gdzieś tam to spięcie rośnie, gdzieś tam ten oddech się zatraca i dopiero jak zwolnisz, jak się zatrzymasz, to zdajesz sobie sprawę, o kurczę, teraz naprawdę zaczynam czuć się fajnie.
Także balans. No i ta mobilność, nie? Tak samo, tak jak ty mówisz, Tak, że trening jest całkiem inny i naprawdę jeżeli wszyscy jesteśmy winni tego, że dużo siedzimy, ale no jak się tak skumuluje, na przykład ja mam problem z plecami, jak mi się skumuluje, słuchaj, tam gdzieś spięcie, to przecież nawet ani siedzieć, ani leżeć, ani, no to jest masakra, więc trzeba, więc tam jedzie z koksem przez godzinkę, ale potem normalnie naprawdę, no super się człowiek czuje, także no staramy się to wszystkim gdzieś tam przemycać, czy klientom, czy rodzinie, bo rodzina też w tym wszystkim Tak. staramy, no słuchaj, pomasuj sobie trochę piłeczką, To takie przyjemne. Tak, poczujesz się lepiej. No ale to temat nawracania rodziny i że tak, to jest tak. Na inny Z rodziną zawsze mówię, że rodziny się nie coachuje. To niestety nie działa. Wystarczy, że pójdą do przeciętnego, spotkają Kowalskiego, powie to samo i od razu robią. Także wiem z coachingu, że rodziny się nie coachuje. I tego staram się trzymać, chociaż nie do końca to wychodzi, ale rodziny się naprawdę nie coachuje. No plus jeszcze właśnie jakieś tam zeszłe błędy, powiedzmy, albo jakieś tam kontuzje, które mieliśmy w przeszłości. Bardzo wiele osób rezygnuje ze sportu czy ruchu fizycznego, bo myśli, że ten ból będzie mu w tym przeszkadzał, a my zawsze i wy tak samo promujemy właśnie ruch, żeby czuć się lepiej, żeby móc robić jeszcze więcej, prawda? Czyli ja na przykład mam wysunięte dyski, znowu są to jakieś tam błędy przeszłości, ale ja traktuję to jako challenge, żeby właśnie pracować nad sobą, żeby czuć się dobrze, a nie jako limitacja. Ja już tylko to osiągnąłem, już więcej nie mogę, ja mam pole plecy, ja już tu się muszę oszczędzać. To mi szkodzi, tak, że wcześniej jak, to słyszymy pewnie wy tak samo, to słyszymy na co dzień, że jak się zaczęło, jak nie trenowałam, to nic mnie nie bolało, zacząłem trenować, to wszystko mnie zaczęło boleć. No, chciałabym obalić ten mit, to tak nie jest, to niestety tak nie jest. Czy boli, czy trenujemy, czy boli jak nie trenujemy, boli inaczej. Ale nie ma nic lepszego dla ciała niż zwykły ruch. No przecież dla mnie zawsze to było takie coś, że mięśnie trzymają mój szkielet. Jak ja ich nie będę miała, to mój szkielet jest kompletnie bez ochrony. Mięśnie powodują więcej energii, jakikolwiek ruch, lepsze zasypianie. Urazy są, ale to są jakieś już stare urazy czasami, tak, że to niekoniecznie od tego się pojawiło. Jeżeli na przykład czuję, że nie mogę biegać, próbowałam 1000 razy i na przykład powiedzmy biodro mnie boli, dalej możesz się ruszać, możesz znaleźć inną formę. Jeżeli bieg ci nie służy, nie rezygnuj. Zrób, nie wiem, może faktycznie to jest teraz czas dla ciebie na jogę, może znowu wzmocnisz i spróbujesz za rok. W ten sposób też tłumaczymy i naprawdę tak jest. To już nawet nie tłumaczenie, tylko to jest własna praktyka. Tak, ja również miałam różne kontuzje i czuję, że yoga, rozciąganie, wzmacnianie pewnych partii mięśni naprawdę działa, ale dla mnie w treningu są w ogóle 3 elementy. Jest siła, jest mobilność, jest rozciąganie. To są trzy elementy, których się trzymam, ale myślę, że bez tego ludzie naprawdę będą, zresztą widzę wśród znajomych czy klientów, wiem jaki ruch wykonują i z tego co opowiadają naprawdę już można wywnioskować dlaczego pewne rzeczy się dzieją, tak? Ale jeżeli chodzi o rezygnację, to kompletnie nie. Myślę, że dopiero jak przestaję ćwiczyć, to dopiero zaczynam. Tak. Mięśnie nie trzymają, no nie da rady. Ruch jest jakikolwiek. Właśnie myślę, że dużo osób myśli, że ten trening to musi być taki naprawdę na 100%. Go hard or go home. Zawsze tak jest. Trening, tak. I to jest jakieś takie, to jest właśnie to przekonanie, nie? I znowu śledzimy jakieś przekonanie, że nie, no jak ja nie mam godziny, to ja już nic nie zrobię. To w ogóle nie ma sensu. Kompletna, uważam, bzdura. 10 minut fajnego poruszania się może naprawdę przynieść rezultaty. I na pewno będę robiła za jakiś czas też taki challenge
już tworzę plan na 15 albo 20 i będę miała na pewno swoich testerów i wtedy już będę jeszcze więcej mówić. Testerów chcę po to, żeby byli tam żywi ludzie, bo wszyscy robiliśmy takie już rzeczy różne i udowadnialiśmy, że tak, tylko nigdy tego nikt po prostu nie zapisał bądź nie pokazał. A wiemy, że bez ruchu jednak nie wyobrażam sobie. Jest to tak naturalna część naszego życia, że przekonanie bycie sportowcem, tak, że to już trzeba mieć tutaj, każdy może nim być i każdy nim jest tak naprawdę. Ruch jest naturalną częścią człowieka. Spacer też jest ruchem i jest tak naprawdę, szczerze mówiąc, antyreklama. Spacer jest najzdrowszą formą ruchu dla człowieka. Nie, naprawdę jest najzdrowszą. 20 minut spaceru dziennie czyni cuda. A dodając, ja naprawdę bym, tak jak wy dziewczyny, też wrzucać jogę rozciągania, to jest po prostu dla duszy, ciała, dla, nie wiem, mięśni twarzy, dla szyi, po prostu dla nas jako osoby, tak jak mówiłyście, że zwolnieniu, czas dla mnie, tak, że to jest takie, że ja generalnie nie muszę nic robić, tylko sobie leżę w jakiejś pozycji i pojawia się czas w ogóle na myślenie, ale to myślenie jest przyjemne, bo człowiek czuje, że jak się zepnie myśląc negatywnie, to rezygnuje z tego, tak? Ale jak zacznie wchodzić w taką formę, jak to poczuje, najważniejsze, żeby to poczuć, tak? Tak jak, nie wiem, zaczęłyśmy biegać, też ja poczułam ten wiatr, to wszystko, ja mówię, ja to chcę robić, jogę, poczułam te, tak jak mówicie, gwiazdki, jakieś takie uczucie, takiej błogości, czego przy naszych treningach, no niestety tam błogość, znaczy to Inne, tak, bo generalnie kiedyś ktoś mnie zapytał, Beata, czy ty medytujesz? A ja mówię, wiesz co, chyba nie, bo jestem tak zabiegana i jakoś tak nie mogę. Doszłyśmy do wniosku z tą osobą, że po rozmowach głębszych, że ja medytuję codziennie, po wiele godzin w pracy. Przez to, że nie wiem, trenując czy grupę, czy jestem tak odprężona, ja się tam tak świetnie czuję, że to jest forma mojej medytacji. I doszłam do wniosku do tego, że wracając do domu, szczęśliwa, ja jestem już po medytacji. Powiem wam, że to było odkrycie na miarę złota dla mnie. Bo to ludzie myślą, że muszą medytować w pozycji z palcami. Tak, jest to symbol, ale tak naprawdę cała otoczka tego, medytujemy wszędzie, nie wiem, jedząc obiad niektóry, bo są odprężeni, tak? Ja się skupiam, medytacja to jest, jak dla mnie, to jest skupienie się na czymś i bycie w tym. Ja już medytuję, odpoczywam, czyli ja nie jestem tam, ja jestem tu z tymi ludźmi i to jest ta przyjemność i to już jest medytacja i to już jest ten odpoczynek. Czyli znowu wracamy do tego, żeby znaleźć to, co się lubi, nie? Że tak, o. Mega, można słuchać i słuchać. Tak, jasne. Boże, ja podejrzewam, że tyle razy co skręciłam z tematu, ale no to niestety, jak coś się już pojawi, słuchamy serducha. Ale dziękuję wam bardzo, dziewczyny, naprawdę bardzo świetnie was zobaczyć i cieszę się również, że wszyscy działamy. Myślę, że mamy wszystkie podobne historie i tak płynie, widzę nasze zmiany, które następują i to też mnie utwierdza, że jednak coś w tym jest, tak? że to jest taka naturalna zmiana, dobra zmiana i mamy fajne doświadczenia i możemy się z nimi dzielić i zachęcać również ludzi. Może dzięki takim może ludziom właśnie jak my wszyscy, łatwiej komuś będzie szybciej zacząć tą drogę. Nie? Kiedyś w naszych czasach to nie było jeszcze tak dużo mentorów, tak? Takich może byli, ale wszystko się zmienia, tak? Śledzimy bieg zdarzeń. Super. No i tak mieliśmy rozmowę przed tym interwiu z tobą, taką krótką i bardzo mocno pochwaliłaś wszystkich dookoła zamiast siebie. Więc chciałybyśmy tu powiedzieć, że naprawdę jesteś inspiracją i oby tak dalej, bo naprawdę jesteś przykładem kobiety, żony. Silnej, pięknej kobiety, którą Już czy jeszcze nie? Bardzo fajnie jest patrzeć na twój rozwój, na twój drive właśnie, na to, jak wiele rzeczy potrafisz, jak wiele rzeczy widzisz, jak działasz, to jest niesamowite, także
Dziękuję bardzo. Biorę, uczę się brać. Tak, tendencja do Życzymy promowania tak, żeby innych, tak. Są momenty, że promuję siebie, uwielbiam promować innych, przez to, że chyba wiara w ludzi jest tak ogromna i także tak jak zaczęłyśmy nasze tematy, jak ktoś nie wierzy w siebie, w moim patrzeniu, no ale jak? Przecież masz wszystko. Ja właśnie w ten sposób patrzę i dlatego uwielbiam chyba promować ludzi, mówić o nich, często zapominając o sobie całkowicie, ale to i tak jakoś tam działa. Myślę, że jak człowiek jest w stanie pochwalić innych i wypromować, to jest to też duży zasób, bo to do niego wraca, do mnie bardzo często wraca. Tak faktycznie jest to, że jednak tutaj zapominam czasami, ale dziękuję za przypomnienie. Postaram się zapisać to sobie na czole. Dziękuję wielu sukcesów i mamy nadzieję, że jak to wszystko się skończy, to się gdzieś tam spotkamy, pogadamy sobie, mamy coś fajnym do jedzenia, kto wie. Także no, wszystkich są zmiany, które nas czekają, ale zostajemy pogodni. Szukamy tej iskierki w sobie każdego dnia. Tak, każdego dnia dokładnie. Różnych iskierek, ogniska całego. Także dziękuję dziewczyny, ja Wam również życzę ogromnych sukcesów, powodzenia i wiem, że no tak jak wiecie, ja wierzę w ludzi i też widzę ogromny potencjał i fantastycznie, że działacie, robicie takie fajne rzeczy, że głowa mała. Dzięki bardzo. Bawcie się dobrze. Podsumować. Ostatnie pytanie, takie ostatnie. Twoja definicja spełnionego życia? Definicja. Znowu mam się rozgadać? No poczekajcie, nie wiem. Definicja spełnionego życia. Bycie tutaj i teraz. Szukania swojej pasji, mimo tego, że często bywa tak, że jej nie widzimy, ale każdy ją ma. Nawet jeżeli komuś będzie sprawiało leżenie na kanapie i odpoczywanie, jeżeli to mu sprawia największą przyjemność i to jest to, czym chciałabym w życiu robić, to po prostu niech to robi, niech śledzi, ale niech przede wszystkim szuka siebie, nigdy się nie poddaje i nie rezygnuje i nie mówi, bo inni mają, a ja nie mam, bo mi się powiodło, bo mi się nie powiodło. Wszystko jest w naszych rękach. Wszystko jest w naszych rękach i to tylko i wyłącznie od nas zależy, co my z tym zrobimy. Tak jest. Chyba. Bo mogłabym kolejną godzinę tutaj teraz jak już się rozkręciłam, to... No słuchaj, ja myślę, że to nie pierwszy raz się spotykamy i będziemy sobie tak tutaj gaworzyć, bo naprawdę było super ekstra i na pewno wiele osób z tego dużo wyciągnie. Zawsze coś dla siebie, więc na pewno jeżeli będziesz miała jeszcze kiedyś czas, chwilkę, to spotkamy się i pogadamy sobie jeszcze na jeszcze jakieś inne tematy. Tak jasne. Powiedziałaś, szczęście jest w nas, także tak. Trzymajmy. Dzięki wielkie, Beata. Tak jest. Dziękuję bardzo. Cześć.